pytanka długo na jakiś temat, tylko po prostu rzucę okiem na jakieś bieżące materiały, tematy, czym żyje internet, czym żyje Microsoft News, czyli tak zwany nasz MNS, ja go tak nazywam, ale naprawdę to jest MSN. Czym on żyje, bo on żyje tak dziwnie swoim życiem i tak dalej. Lubię tam zaglądać na niego z tego względu, że nie wiem, kto to redaguje, ale to jest, słuchajcie, no beczka śmiechu. Dlaczego to jest beczka śmiechu? No już tłumaczę. Zaraz wam pokażę obrazek. Tutaj już oczywiście pokazuję wam, skąd biorę ten MSN. Biorę go stąd, z tego miejsca. Tutaj mamy chmurkę, cyk, wyrzucamy i mamy właśnie tutaj skrót wiadomości Microsoft News i co oni tutaj nam proponują. Tutaj mi się oczywiście jakieś zakupy wkleiły, porady i tak dalej, no tym się proszę nie sugerować, ale stąd biorę właśnie sobie takie jakieś newsiki, ploteczki, no powiedzmy, że no jest to jakiś standard, powiedzmy tutaj, tak. Co wam powiem takiego śmiesznego, zawsze co mnie tutaj śmieszyło, tutaj jest nasza Iga, smutna, samoloty znowu latają, no dziwne, no niedobry chłop narobił bigosów, nie? Ograli go, no, tak pewnie. Co tam jeszcze mądrego mają w tematach. Dobra, zaraz to będziemy przeglądać, sobie będziemy tam poklikamy, ale co wam tu właśnie chcę powiedzieć, że bardzo, aż dziwię się, że dzisiaj nie ma, może to na weekend, bo jest bardzo często było to, że jak klikałem tutaj, czekajcie, może te gadżety pochowam, te gry z boku, to mi się więcej rzuci na ekran. Ukryj. Zdjęcia mogą być, bo są ładne, kolorowe zakupy. Ukryj. Porady, nie radź mi nic. Ukryj. A jeszcze to wyrzucimy. Ukryj. Nie mam. I co teraz? No jakoś mi się ładniej wtedy te obrazki rozrzucały. No teraz postanowiłem przywiesić, bo dzisiaj... No i wracając do tematu, o co chodzi, bo tak właśnie klikałem bardzo często tutaj te wiadomości i nie wiem, kto to redaguje, ale no beczka śmiechu jest z tego człowieka albo grupy ludzi. Dlaczego? Bo zawsze było zrobione coś takiego, że na przykład jakaś celebrytka ksińska albo dajmy na taka znana postać pani bikini na plaży. W bikini na plaży? Serio? No ja cię kręcę. Nie wiem, kto to redaguje, ale słuchajcie, jeżeli to redaguje osoba, która, dajmy na to, już prezentuje, dajmy na to co? O, właśnie to. Całe życie ogląda taki obrazek ogląda całe życie, taka osoba, która to redaguje, prawda? I teraz w momencie, kiedy na przykład pojawia się coś takiego, jest to oczywiście dopuszczalne, z tego względu, że jest to wrzucone to jest na kanał ogólny i tak dalej, więc króciutko mogę, żeby to opisać, pani na plaży w bikini i tak dalej. Jeżeli to taki szok wywołuje u tych ludzi, którzy redagują tą stópkę, to wyprowadźcie się z tego miejsca, gdzie jesteście, może gdzieś tam na plażę pójdźcie, między ludzi. Nie wiem, jeżeli to jest szokujące dla was, to później się nie dziwię, że te parawany stoją na tej plaży, chce się zasłonić, nie widzę, nie ma mnie. Dobra. Nie tym świat żyje, tylko no, zwróciłem uwagę, bo akurat, co akurat? No bo akurat to miałem, prawda, i bardzo często na to trafiałem, więc to skomentuję, prawda. No, śmieszne, bo śmieszne.
wracamy do psich newsów i tak dalej. Co my tam będziemy mieli? Rzućmy sobie coś. Co my tu mamy na tapecie? Co my tu mamy na tapecie? Co, on zamiata? Myślałem, że ona gra w tenisa. Czemu ona zamiata na torcie? A, ją zamietli. O, jedna dziewczyna. Nie potrafiła się jakoś tak zmobilizować i żeby pograć w tym, no, na olimpiadzie, to nie, może jeszcze za młoda, może ta psychika trochę nie funkcjonuje tak jak potrzeba, bo do takich rzeczy to trzeba dorosnąć, nie? Myśliwce ruszyły nad Arktykę. Rosjanie na Arktyce. O. Rosjanie na Arktyce. Co oni tam robią? Nie daj Bóg. Trochę tak nadymamy te tematy. Komisja Europejska wsypała Tuska. Ugrali go i tak dalej. No pewnie, że tak. No Jezus. To jest organizacja, która ma dbać o własną dupę, a nie o wszystkich. Ha, ha, ha. Mela Gibsona popełnił niewybaczalny błąd. Jaki to błąd? Jestem ciekawy. Pokażcie mi ten błąd. Jaki to on błąd popełnił? Szukamy, patrzymy. Wielki blamaż. Popełnił niewybaczalny błąd. Mel Gibson to facet nieprzyjemny, ale ten film miał niezły. Przynajmniej do tej pory było jego najmniejszy metrów pod ziemią. I głównie film. Jezus Maria, i gdzie jest ta sekwencja? On takiego zrobił. Oczywiście on to zrealizowany został przed Trumpem. Jezus Maria znowu się obraził na Trumpa. Gibson, który nieraz nie dawał i tak dalej, bla bla bla. Dobra. Pojęcia nie mam, co on takiego zrobił. Na planie zdjęciowym sobie świeżo. Słuchajcie, no ja. Ale było mi się na ekran, co? Zaraz dojdziemy do tego. Jeszcze sobie ploteczki z MNS-a poszukamy. Ziobro złożył zawiadomienie na Tuska. Sędzi przerażeni. Sąsiedzi są przerażeni? Co ma jedno z drugim wspólnego? Nie no, łajnem się obrzucają i robić z tego wielkie halo. Co, burek jakiś dla Polaków warzywo drugiej kategorii. Czemu oni zawsze piszą dla Polaków, dla Niemców? Jest grupa. Nie będę wijał w bawełnę, premier Kanady. Reaguje na zapowiedź Trumpa. A wiecie, co Trump powiedział? Nie wiem na jakim kanale, ale myślałem, że to jest żart czy coś, ale zaproponował Kanadzie, że mogą zostać kolejnym stanem Stanów Zjednoczonych i oni tak bardzo chętnie ich przyjmą i żeby się nie denerwowali, no bo dużo ich łączy i tak dalej, nie? Co tam dalej się zmienia? Można zmienić przemysł. Co tam było z tym przemysłem? Śmieci tam doleciały. Groźna grypa nadchodzi, szczyt fali zachorowań. No tak, ostatnio byłem u diabetologa, to zamiast sobie ze mną tam pogadać o tym cukrze i jakie to tam niesie za sobą zagrożenia czy coś, to mnie
3 razy wertował, czy przypadkiem nie mam kataru, grypy, czy czegoś tak, więc coś są uczuleni teraz. A jak lekarz tutaj w Niemczech, zwłaszcza tak cię nakierowuje, no czy coś, to coś jest na temacie. Bo do okulisty nie kazał mi iść, tylko tutaj wiesz, tego. No dobra. Wiem, że prawdziwie newsiarze to nie piją nic, ale dobra, ja piję. Rysunek Leonarda okazał się mapą, znaleźli nim ukryty tunel. No pewnie, no chłopak prowadził ciekawe życie, nie? Witamy trójglicerydy. Zbija ciśnienie. Jako kardiolog polecam. To nie jest pani kardiolog, to jest kłamstwo. Kardiolodzy nie mogą, lekarze się wypowiadać w internetach i tego mogą nagrać program w telewizji czy coś, ale to musi być stopka, musi być powiedziane, że to jest lekarz i tak dalej. A to jakieś sobie pani gada tam pierdoły. Trójglicerydy, czyli co? Oleje? Roślinne oleje? No zawsze były zdrowe, no Jezus. W Grecji jak jesteś, to oni tą oliwą z oliwek wszystko polewają. No kota by polali, no kurczę, blade. Wszystko polewają tą oliwą. No, jedni lubią, drudzy nie lubią. Ja tam na przykład tak nie za bardzo, ale tam sałatkę czy coś, no to owszem, lepiej wchodzi, nie? I tak dalej. No jeszcze jakie mamy ciekawe newsy. Używanych aut pragną Polacy. I znowu, skąd oni biorą takie informacje? To, że paru laweciarzy przywiozło trochę samochodów, to Polacy pragną takie samochody. Gdzie tu na jakimś malutkim procencie, już wcześniej mówiłem o tych procentach, zwłaszcza jak mówiłem o systemach operacyjnych, gdzie na grupce paruset osób można mówić, że to są Polacy. Tak samo jak jestem tu w Niemczech, i często jakieś skróty prasowe oglądam w internecie czy coś i Niemcy chcą, żeby Polacy to i tamto. Ludzie, puknijcie się w głowę, jakiś baran, ale nie chcę obrażać tutaj pana Brauna, ale dajmy na to taki bardzo kontrowersyjna postać, ale tu niemiecka, nagle coś plapnęła sobie przez internet, przed kamerami i to już piszą w newsach, że to Niemcy tak uważają. Nie, to jest jeden facet. No, generalnie powiem wam, jak się wychodzi na ulicę, człowiek naczyta się tych newsów, stanie się kolegą z Niemiec i tak dalej. Ja mu o tych newsach mówię. Nie wiem, co mnie, chłopie, jakbyśmy byli z innej planety. No słuchajcie, no blamaż. No, Polacy, amerykańskie sankcje na Polskę. Już tak. Bardzo koloryzują, wszystkie wiadomości bardzo koloryzują. Baczna studniówka 2000 maturzysty z tego. Od momentu, kiedy studniówki już zaczęły przypominać małe śluby, no to jest takie to dziwne. Gdzie by zużyta torebki po herbacie? Ja wyrzucam do śmieci. Znam takich, co oni jeszcze je suszą, później coś tam robią i drugi raz używają, ale ja wyrzucam do śmieci. Telewizja Republika prosi widzów o ponad 5 milionów. Rydzyk już prosił, nie dali. Nie ma, Rydzyk prosił, nie dali. Wy też możecie prosić, nie dadzą. Dlaczego? Bo te skromne 36%, które na was głosuje zawsze, oni nie dadzą pieniążka. Nie dadzą. Portfelik wyprany, babcia pieniążki wysłała do Torunia i nie ma pieniążków. Nie ma. A jak macie tak dobrą telewizję, że nie możecie się utrzymać z reklam ani materiałów, no to pomyślcie nad tym, co tu nie funkcjonuje. Katastrofa. W Waszyngtonie ujawniono, co powiedział pilot przed wejściem do... Oj. Ci ludzie nie mają oczu. Naprawdę. No co ja mam powiedzieć?
katastrofie lotniczej, w której doszło do tego rankiem zginęło 67, sporo. Ten człowiek załogi pasażerowej zginął, nie ujawniono pilota z linii Airlines, Jonathan Camps. No tak, no się Jonathan nazywał, no. Ten w Niemczech, co wjechał w tłum ludzi w Magdalence, to też był Niemiec prawie, że mu nagle korba przeskoczyła i zaczął nawracać ludzi samochodem. Osoba przed wejściem na pokład, który zrobił właśnie z rodziną. Rozmawiam o rozwinięciu. Nie, wróć, nie to, przepraszam. Rozmawiałem z nim, gdy wchodził na pokład samolotu, rozmawialiśmy przez 10 minut, nie mogłem na to uwierzyć. Słuchać było, że jest szczęśliwy, nie mógł już doczekać się rodzinnego rejsu. W przyszłym tygodniu na statku wycieczkowym Jonathan z rodziną miał polecieć na Florydę, by zacząć podróż. Miało być to wielkie święto, wyznał wujek pilota. Rodzina wybiela kłamstwo. Dalsza część artykułu, minut. Tak szybko tutaj, to może przejdźmy już na zwykły odbiór. Taki odbiór przejdźmy. Co my tu mamy? Tu mamy w pierwszym planie, na pierwszym planie mamy komisję, która tutaj się strasznie... 12 ustęp 1 i 2 w związku z artykułem 10 ustęp 3 No tak, ustawy z są dnia artykuły, 21 no. stycznia 1999 roku o Sejmowej Komisji Śledczej podjęła uchwałę o zwróceniu się... Dwukrotnie na tym posiedzeniu się nie stawił. Na początku zasłaniał się swoim stanem zdrowia, później twierdził, że Paratrybunał Konstytucyjny dał mu legitymację do tego, żeby podważać. Jezus, jedzie z wami jak z baranami, no. Co mu zrobicie, no? Oni straszyli, teraz wy straszycie, no. Normalna zasada działania, no tutaj nie ma się co grzać, no ludzie, no. Jak ktoś tego nie rozumie, to niech się nie bawi w politykę. Co mamy tu? Służby bezpieczeństwa. Zbigniew Ziobro, Praca, Telewizja Republika, prawnicy Telewizji Republika bronią PiS-u, a kogo mają bronić? Prywatny samolot się rozbił, to już mieliśmy, szef europejski o relacjach z Trumpem. Trump to jest tylko osoba, to nie jest to, że Trump jest jakimś zjawiskiem ogólnoświatowym, tam są ludzie wokół niego. Te wszystkie rzeczy, które on opowiada, decyduje, mówi, to nie jest, że on rano wstał, robiąc siku, czy tam na stojąco, czy na siedząco, nie wiem, jakim macho jest, ale powiedzmy, że to i myje zęby i patrzy w lustro i mówi, dzisiaj taki numer odkręcę. Nie, to tak nie funkcjonuje. Jak będziemy się dalej dawać tak oszukiwać, to czymś się muszą karmić te media. Ale że grzeją ten temat tej komisji. Bomba. Naprawdę nie ma co. Chyba na zagraniczne newsy przeskoczymy, bo nie ma co tutaj. Tutaj mamy temat Ostrość Śląska, Głuchołazy, z lotu drona widać skalę, ale to chyba stare materiały są. 4 miesiące temu. 1 dzień temu. Andrzej Duda bryluje. Nad czym? Czekajcie, mur. Dawaj, stawaj. This is not a local conflict. This is global conflict. So it requires global solution. Thank you, Mr. President. Let me just say you're coming to the end of your presidency, and I just want to say you'll always be welcome at the Ukrainian breakfast, even as a past president. I hope I won't
Don't be hungry in the future. Let me ask the president of Latvia, since we are now, talking about real. No, widzę, że jemu frontline dopisuje humor. Tam się śmieje z własnych dowcipów. To trzeba mieć talent. Co wie o seksie? Nie wie nic o seksie. Kawa. Polski Elvis. Tutaj się tam pan przejadł już. Poseł Kowalski, to on jest dobry. Co on tam znowu nawywijał? Poseł Kowalski. Zobaczmy, co nawywijał, bo lubię go. Zachęcam do takiej debaty pozbawionej jakichkolwiek emocji społecznych. Naprawdę można. Dziękuję, szanowna pani marszałek. Kauczus. Dziękuję bardzo. Jak się Super, zawsze tak. na pana marszałka, przepraszam. Dziękuję panie marszałku. Witam serdecznie pana. Dziękuję, pani Proszę posłanko. mnie tym bardziej. Jestem przekonany, że pan również będzie wspierał tu polskie rodziny. Cieszę się, że zawsze mogę z panem się spotkać przy swoich projektach ustaw. Dzień dobry Państwu. No. Miłe, niemiłe. Archiwum zbrodni, raportaże, scenariusz pisany cerlicą. Dobra, słuchajcie, to będzie wszystko na ten temat. Zobaczę, jak to wyjdzie, czy w ogóle będzie oglądalność i tak dalej. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Dziękuję bardzo za uwagę. Do następnego materiału. Dzisiaj wieczorem gramy, tak? To już będziemy na Twitchu się odpalać i streamem będziemy szli przez Twitch do YouTube'a, ale już nie Facebook. Facebook tak nie lubi gier. Tam można dać komunikat, skrót czy coś, ale ten Twitch, YouTube, tak? Pogramy. A teraz Maciek wraca do pracy. Zaległy materiał z Gdańska będziemy montować, będziemy wrzucać na YouTube'a. To znaczy, to będzie dosyć proste. Materiału strasznie dużo. Ja go będę musiał podzielić przynajmniej na 2 części. I to po prostu tam nie będzie jakiejś magii wideo internetowej. Będzie po prostu to tak jak kręciłem. Brałem kamerę, kręciłem coś, co mnie zainteresowało. Komentowałem to, mówiłem coś do tego. Tyle, ile chciałem nagrać, to nagrałem, zatrzymałem, więc nawet nie będę ciął tych materiałów, bo one są dość krótkie, często się zmieniają i to tworzy taki zlepek filmowy. To było przemyślane z tego względu, żebym trochę sobie ułatwił pracę. Przepraszam. Więc do zobaczenia już na wideo z Gdańska. To będzie materiał zaległy i dzisiaj gramy. Przeprowadzam na niebieski. Dobra. Tak działa niebieski, nie? Bo nie ma odbicia żółtego innego koloru, to się wyciemnił. Dobra. LOL na pierwszym miejscu, dalej niepodważanie. GTA 5, CS2. CS2 dzisiaj się nie czuję na CS2. Fortnite'a może. To albo Fortnite, albo GTA 5. To i to będzie szło na PlayStation, więc będzie spoko granie. Nie będzie walki z komputerem. Dobra. Dziękuję. Do widzenia. Do zobaczenia w przyszłości. Mam nadzieję, że się spodoba materiał. Do widzenia.